Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć Aniu. Ja nazywam się Anna Prończuk-Komiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Kuba, teraz o tobie. Cześć, a ja nazywam się Jakub Król i króluję w świecie AI. Jestem głową działu AI w Escola i pomagam firmom zyskać technologiczne zwycięstwo / przewagę technologiczną dzięki AI, w nawiasie czy jakiś inny catchy tekst. Czy ty to właśnie przeczytałeś? To było do wyboru. Aha, dobra. Okej. No dobra, i w każdym razie na tych naszych kanałach, na tych naszych spotkaniach ja z Kubą spotykam się na 2 kanałach. Jeden to jest kanał na YouTube o nazwie Anna Pro. A drugi to programistyczne świry AI. I właśnie dla Was prowadzimy taką serię odcinków o jakże kreatywnej nazwie Newsy AI, gdzie co czwartek o 21:00 omawiamy, no właśnie Kuba, co omawiamy? Najświeższe newsy właśnie ze świata sztucznej inteligencji od strony technologicznej, biznesowej też, dokładnie, żebyście mogli na przykład zabłysnąć w firmie i wśród swoich biznesowych znajomych. Mamy dla Was kilka ciekawych tematów, ale zaczniemy od tego, co było piękne, tym banerze pięknym, który Ania zresztą Winczenko przygotowała, czyli jak AI tworzy muzykę. I pozwólcie, że zrobimy na początku demo, które że to ten mój piękny współprowadzący przygotował. Kuba, o czym będzie ta piosenka? To będzie piosenka sztucznej inteligencji o sztucznej inteligencji. Tekst napisałem ja i jest to... Od początku najlepiej. No, ja tak wiem, że był jakiś kadr, ale ty mów swoje intro. Jest to pewna zapowiedź pewnego projektu muzycznego, w którym również Ania, mamy nadzieję, że będzie brała udział i również Robert, który tu z nami jest. Więcej Wam nie powiemy, natomiast jest to demo zrobione, przygotowane, przez całości zaśpiewane i z podkładem stworzonym przez sztuczną inteligencję. No cóż, tyle mogę powiedzieć. No dobra, to w takim razie my się będziemy zamieniali w słuch, tylko muszę trochę inaczej udostępnić ekran, bo tam jak tak udostępniam jest ryzyko, że się nie udostępni, więc pozwólcie, że ja jeszcze raz odpalę. O, proszę. I tytuł piosenki to 2077, dobrze wszyscy widzimy, dokładnie. Tak? To jest piosenki. No dobra, no to lecimy z tym koksem. Uwaga, to jest demo specjalnie dla Was, jeszcze jest z nami Mateusz, cześć Mateusz. Jest demo specjalnie dla Was. Lecimy z piosenką o AI wygenerowaną przez AI oraz przez Kubę. Lecimy z tym koksem. Dajcie nad czy słychać w ogóle. Jest 2077, nic nie pracuje, dochód za pobyt masz. Cały dzień siedzisz na tle, jak się bawisz i oko grę, albo nie znasz, zresztą to sztuczna inteligencja najlepiej nie zna. Wie o tobie wszystko, ci w mózgu komunikacja, czysta dana. Lepszego niż ostatnia dekada, to co się działo teraz z robotami wojna. Przynajmniej jest pokój wokół, hajs spada robiony przez AI. Ej, albo nie, jeszcze raz. 2077 druga wersja i wers następny. Żyjemy dobrze, ubóstwa brak, zniknęła depresja. Naukowcy z CSI poznali ludzki mózg, płuco i serce zresztą też. Wiemy dobrze jak działa kosmos, fizyka, dokąd nocą tu wstajesz. Praca kreatywna, to robisz z rana, południe spotkania, z przyjaciółmi, więcej czasu dla dzieci, potrzebna ci na którą wersję wybierasz jak chcesz żyć. Ahaj, nie zatrzymasz, ale to ty wybierasz gdzie jutro być. Tylko nie twórz z technologii bożka. Bo Bóg jest jeden, reszta w twoich rękach. Zaprogramuj swój 2077. To by było na tyle. Outro. O, no to pięknie. Brawo! Brawa dla naszego twórcy. Brawo dla AI. Pięknie. Michał od razu zadał pytanie, na które mnie też trapi, czyli czy to jest twój głos? Nie, tylko tekst, cała reszta AI od początku do końca. Opowiem Wam dzisiaj trochę więcej na ten temat, jak to w ogóle działa, bo się trochę w tym rzeczy podziało od wczoraj, więc będziecie na bieżąco. Tak, są też solówki. Ale w ogóle zobacz, jak pięknie wybrałam temat odcinka, bo ja o tym temacie odcinka myślałam od 2 tygodni, że fajnie byłoby pogadać na majówkę o narzędziach, które pomagają tworzyć muzykę na majówkę. I wczoraj wyszło coś nowego. Przypadek? Nie sądzę. A nawet nie wyszło coś nowego, bo będziemy chyba dzisiaj mówili o tym narzędziu. Nie wiem, czy tak, ale... No, tak. Bo było Suno i nie wiem, czy Suno tam nie masz do pokazania. Jest,
Jest? Właśnie pytanie, od czego chcemy zacząć? Chcemy zacząć od Suno, bo jak ty najpierw powiedz może w ogóle, jak tworzyłeś tą piosenkę, bo zobacz, kurczę, ale dalej jest pogłos na wokalu. Na przykład Tak Robert jest. stwierdzi, Mateusz, mam ciarki, ten styl muzyczny to moje klimaty, a i następnym razem zrobimy coś bardziej pozytywnego. Tak Jak jest. ja będę śpiewać, to tylko hiszpański reggaeton, już ustaliliśmy. I tak, jest w każdym razie taka usługa, tylko szybciutko powiem, Udio się nazywa. Oni jakiś czas temu już się pojawili. Oni są następcą, powiedzmy, Suno, który już jakiś czas był. Natomiast to Udio jest o tyle ciekawe, że od pierwszego dnia właściwie, jak już było udostępnione bardziej, to przestało działać. I naprawiono to wczoraj. Wczoraj zaczęło to nadawać dostęp. Co ciekawe, można aż 600 różnych utworów stworzyć. Jest to narzędzie o tyle fajne, że mamy tutaj opcję, żeby sobie wybrać oczywiście styl muzyczny, tekst może być też napisany przez AI, może być instrumental, cokolwiek, natomiast to, co jest fajne, że ma kilka takich profesjonalnych narzędzi, chociażby możemy edytować kawałki piosenek, dodawać kolejne sekcje, dodawać przejścia, chórki, outro, intro. Myślę, że to jest dosyć ciekawe w tym. Mega, ale ja właściwie nie wiedziałam, że oni mają problem, bo ja jak sobie testowałam to narzędzie, to jeszcze było spoko, tak jak sobie przeglądałam, ale okej. Przez dłuższy czas było. Suno już naprawiło, tak? Tak. Okej, ale w ogóle mają mega tutaj duży też, tak jak mówisz, jakiś wybór, w ogóle tu są też jakieś widzę propozycje, jakieś polecane, nawet jakieś świeżynki dodane 2 dni temu, 17 godzin temu, 5 godzin temu, także to właśnie to jest jeden z takich tuli, o których wam chcieliśmy powiedzieć, a w ogóle ja na to Udio trafiłam u kogoś na kanale i zaraz wam chyba nawet pokażę na czyim, ojej, no może zaraz znajdę. O, dobra, właśnie, u Krzyśka Goneta, bo Krzysiek też robi fajne recenzje i fajne live, więc pozdrawiamy Krzyśka. I Krzysiek też o Udio mówił u siebie nawet tydzień temu, nie? Więc tak jakby też całkiem fajnie, świeży taki materiał. Ale Udio to właśnie nie jest jedyny materiał i w ogóle może zacznijmy od tego, co jest najbardziej rozpoznawalne, czyli od Suno. O, już się zaczynają pytania, co z prawami autorskimi i tak... Fajnie. Michał napisał, przepraszam, ale muszę wyciągnąć pranie z pralni publicznej i zaraz wracam. To jest bardzo istotny fakt, ale dziękuję, że się z nami dzielisz tym faktem w takim razie. Cieszymy się i doceniamy. Ale zacznijmy od tych narzędzi, o których mieliśmy powiedzieć najpierw, czyli od Suno. Ja z Suno wygenerowałam swego czasu, niestety nie jest to zapisane na moim koncie, ale wygenerowałam u mojego męża, programisty, o którego ostatnio ktoś pytał na kanale. Tak, to ten słynny mąż programista, autor kursów Reacta. I wygenerowałam u niego na profilu piosenkę o branży IT, o programista, która właśnie była napisana z elementami hiszpańskimi i miała być właśnie zrobiona w takim stylu hiszpańskiego popu. No niestety hiszpański reggaeton nie zaczaił, o co chodzi, ale zaczaił hiszpański pop. No i nawet całkiem spoko to było. I wiecie, 4 wersy, refren, parę znowu wersów i znowu refren. Więc naprawdę fajnie to działało, tylko na ten moment, kiedy tworzyliśmy tą piosenkę, to niestety nie dało się jej wygenerować całej, no bo był ten limit minuty, więc po minucie ciach i do widzenia. I ta piosenka się no niestety na tym skończyła. Także Od razu można powiedzieć, od razu ci powiem, że Udio działa podobnie, ale nawet tylko 30 sekund, natomiast zawsze generuje 2 wersje i później można rozszerzać po prostu tą piosenkę do dowolnych w miarę długości. Mega, mega. No właśnie, ale to w takim razie, jeżeli ty korzystałeś z jednego i drugiego narzędzia, tak? Tak. I dobra, i to które polecasz bardziej? Czy Suno, bo jest dłużej na rynku, czy Udio, czy... Wiesz co, Udio jest dużo lepsze, dużo lepiej te rzeczy wychodzą. Bardzo chętnie posłucham też komentarza Roberta, który tu się udziela, który jest muzykiem profesjonalnym, więc wie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale zna się na muzyce na pewno. I oczywiście Udio nie jest jakby tutaj idealne, natomiast jest dużo lepsze, dużo ma więcej tych narzędzi, które są faktycznie ciekawe i też dziwi mnie bardzo szeroki limit, bo teraz, tak jak mówię, tych piosenek można 600 zrobić za darmo w ogóle w ciągu miesiąca, przynajmniej na razie. Mega. Można się pobawić. Dobra, ale jest jeszcze, to są nie wszystkie narzędzia, to są 2, które akurat nie testowałam, ale są fajne demówki tych narzędzi. Jest na przykład, Boże, no nie to ja wlazłam, to nie to. Jest jeszcze ta Hydra 2, AI Music Generated from Rixtify, nie jestem pewna, czy to dobrze wymawiam, Rixtify bodajże, to się tak nazywa. Możemy sobie też posłuchać, co oni tutaj mają do powiedzenia, ale ponownie muszę to trochę inaczej udostępnić, żeby to było w ogóle słychać. Ale, no co ciekawe, ja myślałam, że tych narzędzi będzie jeszcze więcej, ale nie ma ich aż tak dużo, więc ten research, myślałam, że będzie w dziesiątkach. Okazało się, że to są jakieś pojedyncze toole, więc... W międzyczasie jak udostępniasz, to jeszcze mogę powiedzieć ciekawostkę, że bardzo mnie to ciekawi, że to narzędzie Udio akurat konkretnie nie zna języka polskiego, on nie zna w ogóle czegoś takiego pojęcia jak język, tylko mniej więcej wie, jak to brzmi i się tego nauczył, w związku z czym jak czasami jakieś brednie na przykład robi, a jest język po polsku, to zrobi coś pomiędzy polskim, ukraińskim a czeskim, co brzmi jakby o czymś śpiewał, ale jak się przysłuchasz, to nie jest niczym, tylko to imituje język. Bardzo to jest ciekawe. O wow, to jest w ogóle
ciekawe. Okej, no dobra, teraz spróbujmy jeszcze zobaczyć jedną demówkę, zobaczymy, co na tej demówce nam się pojawi. Moment, bo mi się zwinął ekran. Dobra, lecimy teraz z hydrą dwugłową. Dokładnie podobny model działania w innych narzędziach. No to demo może nie jest porywające. Uwiedzą z tego to. Że twoje wideo było bardziej porywające, więc zatem sobie zrobimy pauzę w takim razie, ale generalnie w tych wszystkich toolach, z tego co zauważyłam, chodzi o to samo, czyli musisz w miarę kojarzyć rodzaje muzyczne, wpisać jakiś prompt, który zawiera właśnie ten genre, czyli ten rodzaj muzyczny, do tego dołożyć tekst albo samodzielnie, albo wygenerować go z AI i teoretycznie każdy z nas może zacząć tworzyć piosenki na majówkę do grilla. To rozumiem, że to nie jest na ten moment jakiś rocket science, czy z twojej perspektywy może jest inaczej? Nie, no właśnie tak jest, w sensie to ja wiem, że ja też pisałem o tym postu u siebie na LinkedInie, na Facebooku, że to nie jest idealne i wszyscy moi muzyczni przyjaciele i znajomi mi piszą, o Jezu, a tyle jest tutaj błędów. Jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja totalne beztalencie, które nigdy w życiu by nie było w stanie nic zrobić, jestem w stanie sobie faktycznie w kilkanaście minut, powiedzmy, czy w pół godziny wygenerować coś. Akurat narzędzie, które teraz pokazałaś, też bardzo jestem ciekawy, jakbyś na przykład sprawdziło w rękach takich osób jak Robert, bo to, co zwróciłem uwagę, to, że tam jest kilka fajnych promisów, na przykład to, że można oddzielne ścieżki pobrać na przykład do konkretnych instrumentów. To myślę, że może być w bardziej profesjonalnych zastosowaniach faktycznie przydatne. Okej, no dobra, ale to Robert, czekamy na wypowiedź w takim razie, zobaczymy co nam dodatkowo do tego... Obawiam się, że Robert a propos dzisiaj może prowadzić jakąś imprezę o nazwie Rokoteka, więc może nie być zbyt responsywny. Okej, no dobra, a mam jeszcze pytanie właśnie od Marka, czy to może robić remiksy? Tak, ale nie do końca. W sensie nie wiem, jak to konkretnie jest w każdym narzędziu. W Udio jest takie coś jak remix, ale remix mają na myśli remix piosenki, którą oni stworzyli. Więc raczej nie taką na zasadzie, że czyjąś. Natomiast pamiętajmy, że istnieją dedykowane narzędzia AI i ktoś ostatnio właśnie na LinkedInie ktoś mi napisał, że istnieją niebezpieczeństwa związane z AI w muzyce i wysłał mi Paktofonika. Ktoś jest Jestem Bogiem? Przerobione na Disco Polo z lat 80. Au, nie wiem, czy chciałabym to usłyszeć, ale okej. Czyli są takie możliwości. Dobra, padło jeszcze jedno pytanie, też bardzo ciekawe, zresztą też od Marka. Co z prawami autorskimi? A to nie jest tak, że z prawami autorskimi jest dokładnie tak samo jak z grafiką wygenerowaną w Midjourney i z DALL-E i z Stable Diffusion, czyli że w sumie to nadal nie wiadomo. To nie jest tak? No nie wiem, czy ty się wgryzałeś w tą prawa autorskie, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki? Kilka rzeczy. Jedna, to się zgadzam i podpisuję pod tym, co powiedziałaś, trochę nie wiadomo i tak samo jak w każdym innym Gen AI, to po pierwsze. Po drugie, na pewno nie tak fajnie jak w czacie GPT, że mamy to jasno napisane w regulaminie, że to do nas należy. A po trzecie, dlatego czekamy wszyscy na AI Act, bo tam będą te rzeczy też uregulowane z dużym prawdopodobieństwem. W AI Act o prawach autorskich? Z tego co wiem, to oni tak właśnie po macoszemu mają. Po macoszemu? Natomiast tak. to ma otworzyć w ogóle rozmowę o... To się choć nazywa, ostatnio też rozmawiałem z paniami prawniczkami z Kafe Prawna, pozdrawiam. To się nazywa chyba, nie wiem, prawa podstawowe, ale jakieś tam. W każdym razie też to ma rozpocząć działania nad tym, żeby te rzeczy związane między innymi z prawami autorskimi, bo nie tylko tego to dotyczy, też po prostu zaktualizować właśnie do tych rzeczy z AI-em. No jakby jeszcze nie znamy konkretnego kształtu tego, nie? Jak to będzie wyglądało i jakich wszystkich praw to dotknie na pewno wielu, no ale gdzieś tam to chociaż rozpoczyna tą drogę. Ale właśnie o tym, bo w tym temacie kiedyś jak rozmawiałam na moim kanale z Paulą Skrzypecką, to właśnie była mowa, że raczej AI Act nie będzie o prawach autorskich wtedy, ale to wiesz, bo parę miesięcy temu jak mówiliśmy o tym na kanale, więc dlatego specjalnie teraz będę nagrywała nowy odcinek, jeszcze też z inną gościnią i też prawniczką właśnie, żeby sobie zaktualizować wiedzę, no bo te kwestie tych praw autorskich cały czas, no raz, że są nieregulowane, dwa, że no ludzie o to pytają, tak no właśnie to pytanie, które ty Marek zadałeś, tak naprawdę bardzo dużo osób zadaje, czy to na naszym kanale, czy gdzieś tam w socialach, i to jest do zrobienia, do regulowania, w sensie to ktoś musi w końcu wykonać, więc mam nadzieję, że to też będzie gdzieś tam uporządkowane, aczkolwiek mówi się o tym, że prawa autorskie w Polsce są tak
I tak nieogarnięte. W sensie, że to jest tak stara ustawa, że tego nikt od wielu lat nie zmieniał. Że pytanie, czy rzeczywiście AI będzie wystarczającym motywatorem, żeby ktoś w końcu się tym zajął. Także... No tak, no jakby to w ogóle jest prawo, które jest przestarzałe i ono odbiega w ogóle od norm nawet Unii Europejskiej, już nie mówiąc od prawa amerykańskiego, ale może to będzie jakiś przyczółek do tego, przyczynek bardziej, żeby to zacząć coś z tym robić. Tak, dokładnie. Ale jakbyście chcieli więcej posłuchać o prawach autorskich, to subskrybujcie zarówno kanał Anna Pro, bo na pewno będzie o tym odcinek za jakieś 2-3 tygodnie mniej więcej, jak z Iloną Przetacznik go nagramy. Pozdrawiamy Ilonę. Oraz pozdrawiamy też prawniczkę, o których ty mówiłeś, a także subskrybujcie drugi kanał, czyli kanał Kuby, czyli o jakiej nazwie? Programistyczne świry AI. Dokładnie tak, więc subskrybujcie te kanały, zaraz jeszcze raz linki podeślę na czacie. Dobra, zobaczmy, czy są jeszcze jakieś pytania. O, Michał napisał, Muri napisał, jak się Unia Europejska zajmie AI, to będą cyrki jak z RODO. Bardzo prawdopodobne. Mam nadzieję, że Ilona... Jak ty na to patrzysz? Bo może czasami o tym rozmawialiśmy, ale to jest bardzo ciekawy temat, bo akurat ja mam odmienne nieco zdanie a propos. Wiesz co, znaczy ja z Iloną rozmawiałam właśnie, no słuchaj, ja nie jestem prawnikiem, zacznijmy od tego, że ja nie jestem prawnikiem, moja wiedza prawna taka bardzo aktualna zamyka się do tego, że pytam prawnika co jakiś czas o jakąś opinię w związku z czymś, co w tym momencie potrzebuję, a potem zlecam prawnikowi wykonanie danego dokumentu. Ale na tyle, co z Iloną rozmawiałam dosłownie w tym tygodniu, bo się widziałyśmy we wtorek na obiedzie, no to mówiła, że rzeczywiście może być tak, jak zresztą Michał napisał, że mogą być podobne cyrki jak z RODO, czyli że znienacka wszyscy będą musieli zaktualizować pewnego rodzaju dokumenty. Ja tak sobie to porównuję, czyli że jak wchodziło RODO, to znienacka wszyscy musieli mieć takie duże, chciałam powiedzieć, bardzo duże polityki prywatności, musieli mieć te wszystkie checkboxy, musieli mieć te takie, wiesz, wszystkie bardzo długie stopki w mailu, a potem się okazało, że jednak to wszystko nie jest potrzebne, ale trzeba po prostu to uporządkować. Natomiast były takie cyrki, że był taki czas, ja to tak rozumiem, że było tak, że był ten okres przejściowy, że każdy nie wiedział, w którym w kościele dzwoni, ale wiedział, że trzeba coś z tym zrobić. No i było bardzo, bardzo dużo z tym zamieszania, no ale w finale sprowadziło się do tego, że każdy musi mieć parę dokumentów i jest okej. I tu może być podobnie, czyli że na początku będzie dużo o tym mowy, że musimy coś z tym zrobić, że wszyscy teraz muszą pozmieniać ileś tam dokumentów, ale będą na szczęście tacy sprytni i mądrzy prawnicy, którzy to jakoś tak poukładają dla normalnego, szarego Jana Kowalskiego czy Janusza Kowalskiego przedsiębiorcy, że to będzie zebrane do 3 dokumentów, dla małej i średniej firmy będzie trochę więcej dokumentów, a dla dużych korpor wiadomo to będą dedykowane rzeczy. Natomiast no gdzieś tam myślę, że jakieś zamieszanie może z tym powstać, no bo jak to prawo, to trochę ludzie się boją kar. Terminowe kary, jeszcze większe niby niż w RODO. Tak? O. To ja mam trochę odmienne zdanie, które oczywiście też nie jest moim zdaniem, bo też się na tym nie znam, ale również rozmawiałem z prawniczkami również we wtorek. Nie znamy się, ale się wypowiemy. Tak. Również we wtorek rozmawiałem z nimi, ale też na przykład słysząc informacje chociażby od Aleksandry Przegalińskiej, którą pozdrawiamy też, i kilku innych fajnych prawników, pokładam duże nadzieje w AI Akcie. Z tego względu, że w tym momencie to nie jest tak, że się próbuje regulować coś, co już jest uregulowane i sobie rynek sam tym żyje. To jest coś, co jest kwestiami problematycznymi dla wielu korporacji, na przykład przy wdrażaniu AI. I one potrzebują jasnych wytycznych, żeby wiedzieć, co zrobić i na przykład to, że się proponuje w AI Akcie właśnie tą taką, jakby to jest jedno z głównych założeń w ogóle, tak w skrócie, że trzeba będzie zidentyfikować ryzyka, mówiąc krótko, które z tym niesie. Uważam to za bardzo mądre. I większość rzeczy, może nie większość, dużo rzeczy, które się w Unii Europejskiej próbuje rejestrować, no to są głupoty i bez sensu to się robi, ale są rzeczy, które są obiektywnie dobre i myślę, że po prostu tak może być z AI Actem, na to liczę. No ale to tak, no to akurat tutaj 100% się z tobą zgadza i nawet myślę, że twoja opinia nie jest przeciwna do tej, której ja mówiłam, tylko że kwestia tego, że obok na pewno będzie cała masa papierologii, no ale to jak to z prawem, tam musi być masę dupochronów, po prostu masę różnych papierków, no ale też z drugiej strony, dobra, z jednej strony dupochron, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, trzeba uporządkować niektóre rzeczy i jeżeli, no to nawet w tym wywiadzie z Paulą na moim kanale było, że tam będą te 3 stopnie ryzyka, no i trzeba będzie zidentyfikować, w którym stopniu, no przynajmniej taki stan wiedzy, który ja mam, ale to trzeba byłoby sobie zaktualizować, czy nadal tak jest, ale że trzeba będzie zidentyfikować, w którym stopniu ryzyka ty jesteś. A propos ty na przykład, jak działasz i jesteś w Software House, jesteś Head of AI, bo nie wiem, czy wiecie, ale Kuba jest Head of AI w Escola, to tam masz na pewno raczej te wszystkie programy 3. albo 2. ryzyka, więc relatywnie wysokie ryzyko. A ktoś, kto jest tylko userem czata GPT, no to albo jest i na tym na przykład bazuje, to albo jest pierwsze ryzyko, albo w ogóle nie wpisuje się w tą kategorię, tylko w jakieś zupełnie inne kategorie. To wszystko też zależy. Wiesz jak jest, ludzie wklejają do czatów rzeczy, których tam nie powinno być, to już automatycznie, zresztą tam, nie wiem czy przyglądałeś te listy, ale tam dużo zależy od tego, jak się faktycznie korzysta z narzędzia,
więc to też wszystko zależy. Ja uważam, że to jest całkiem spoko i duże nadzieje pokładam. No zobaczymy. Dobrze, no to spoko. Dobra, dajcie znać, czy macie jakieś pytania, czy wy jeszcze byście się chcieli czegoś dowiedzieć. Ja w międzyczasie patrzę też na Facebooka, na LinkedIna, na komentarze, bo nie wszystkie od razu nam się z LinkedIna, Facebooka wyświetlają, więc jeszcze też w tym celu co jakiś czas tam zerkam. Natomiast z AI do muzyki, tak jak myślałam, że będziemy o tym gadali godzinę, tak no chyba to już na tym koniec, bo tak naprawdę nie ma tych tuli aż tyle. Jest jeszcze w sumie jedno demko, ale to jest w ogóle demo, które mój team znalazł sprzed 4 lat i w ogóle jeszcze go nie odpalałam, więc możemy obejrzeć go wspólnie. Super. I to było już napisane, że to jest AI Composed Music by Aiva od NVIDII 4 lata temu. Więc zobaczcie, my tutaj mówimy, że AI taki nowy, tworzenie muzyki takie nowe, a to było coś 4 lata temu. Ale to obejrzyjmy wspólnie, zobaczymy, czy w ogóle to ma sens. No raczej całości nie obejrzymy, ale zobaczymy, co tutaj w ogóle 4 lata temu powstało. Okej. Dobra, to ja klikam pauzę. Czy ty myślisz, że to jest wygenerowane serio przez AI? W sensie, to brzmi naprawdę jakby ktoś bardzo ładnie grał na pianinie. Mi się podoba. Mi też się podoba, właśnie dlatego jestem aż w szoku, że tak ładnie brzmi. Okej. Więc tu zrobimy pauzę, na resztę zostawimy was, żebyście obejrzeli i posłuchali samodzielnie. Ej, no, mi się podoba, ale zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście wygenerowane przez AI, bo to brzmi jakby pięknie ktoś grał na pianinie i dodatkowo tak trochę filmowo to brzmi. Więc no, Tak. Michał pytał, mamy Michała na jeszcze jednego na czacie, czy tańczysz coś? Nie wiem, czy to do ciebie, czy do mnie pytanie? Nie wiem. Dziś nie, ale generalnie mi się zdarza coś tańczyć, i grać na pianinie tego typu melodie, więc dlatego tym bardziej się zastanawiam, czy ja znajdę do tego nuty po prostu. To zagrać na moim pianinie. We will see w takim razie. Zobaczymy. I Piotr jeszcze komentował, Unia Europejska decyduje, UE decydują Niemcy, że w Unii decydują Niemcy. AI to głównie USA, także tu jest kwestia interesów, o które ma taki akt prawny zadbać. I taki nie, znaczy nie bądźmy aż takimi pesymistami. Wiadomo, że Unia Europejska istnieje po to, żeby spełniać żądania Niemiec i Francji, ale z drugiej strony zdarza im się zrobić coś dobrego, na przykład rzeczy związane z tym, żeby zmusić Apple'a do jednak większego posłuszeństwa i otwartości, albo tego, żeby stosowali USB-C. To są obiektywnie dobre rzeczy, więc jakby akurat tutaj naprawdę ja może zróbmy tak, Aniu, czy mogłabyś w ogóle też nam podesłać linka do tego wywiadu, który miałaś właśnie o jej akcie? Bo myślę, że fajnie zobaczyć, na czym to faktycznie polega, bo to jest dosyć skomplikowane, to jest zbiór aktów prawnych, tak w ogóle. I myślę, że warto sobie po prostu zobaczyć ten odcinek i też oczywiście zachęcamy do subskrypcji programistycznej Świry AI, chociaż tam nie będzie takiego wywiadu, i oczywiście Anna Pro, bo tam będzie kolejny wywiad o tym właśnie, jak faktycznie to działa. Tak, i to jest tytuł dosłownie, czym jest AI Act, Unia Europejska ograniczy rozwój sztucznej inteligencji. I już wam wysyłam też linka na czacie w takim razie i wysyłam linka też do obu kanałów. No dobra, a dajcie znać, czy chcecie wygenerować z nami jakąś piosenkę. Ja będę ją w tle generowała, bo tak jak Kuba mówił, pewnie to będzie długo trwało, ale spróbujemy sobie zrobić taką zabawę, że skoro mówiliśmy o wygenerowaniu piosenek na majówkę, to spróbujmy wygenerować piosenkę na majówkę, tylko dajcie znać, w jakim to ma być stylu muzycznym, więc czas na wasze komentarze. Ten styl muzyczny, który wygra, którego będziecie podawali najwięcej, to po prostu w tym zaczniemy generować. Więc czy to ma być reggaeton, no niektórzy lubią, czy disco polo, czy pop, czy co jeszcze może być, czy rock, przepraszam, czy metal, czy trash metal. Czego ty, Kuba, słuchasz jeszcze? Wszystkiego, ale reggae, błagam cię, zmiłuj się. To nie jest reggae. Powtarzam, że to jest trochę inne. Ostatnio tłumaczyłam mojemu trenerowi personalnemu, bo nikt nie rozumie, co to jest, ale jak mu powiedziałam 2 słowa, to zrozumiał, o czym to jest. Generalnie, jeżeli nie wiecie, o czym jest reggaeton, to nie jest taki pop. To jest piosenki, które są o zarabianiu pieniędzy, że tam jestem fajnym Hiszpanem i zarabiam bardzo dużo pieniędzy, oraz o seksie. Na tym to się kończy. Pieniądze i seks. To są zarąbiste piosenki. Więc to nie jest reggae, takie reggae. To jest inny rodzaj. Nieważne, może kiedyś ci się spodoba. Nie mam komentarza. Ciekawe kilka mamy pomysłów. Blues bardzo mi się podoba, ciekawy pomysł. Deep House, Neurofunk, na majówkę to dance.
kurczę, aż ciężko zdecydować. I wiesz, co bym spróbował? Możemy Popatrz, spróbować... Michał napisał Porto Rico, stamtąd jest reggaeton, no to ktoś się ze mną zgadza jednak. No proszę. Dobra, co jeszcze mamy? A ty Wiesz co, a możemy spróbować, bo też się bawiłem i ciekawe rzeczy można uzyskać. Zróbmy wszystkie 4, wpiszmy. Zrobimy na przykład blues, deep house, neurofunk, dance. Zobaczymy, co tam wyjdzie. No dobra, jak się bawić, to się bawić. Mam majówkę, no spróbujmy w takim razie. Dobra, tutaj generalnie Suno sugerowało Romantic Rumba Song about a literal banana. Okej, no dobra, ale my sobie spróbujemy... A poczekaj, to ja będę robił w międzyczasie w Udio, bo wyniki są też ciekawe. Dobra. I to będzie o AI pewnie, nie? Generujemy piosenkę o AI. No nie, bo to już dajmy zadecydować naszym słuchaczom też. Dobra, no to teraz czekaj, wpisuję rodzaje muzyczne, żeby nie było. Blues, deep house jest w ogóle, deep house to ja chętnie też posłucham, jak to brzmi. Czy my jesteśmy w stanie jakoś udostępnić też jednocześnie 2 ekrany, czy nie? Na przemian jesteśmy w stanie, więc to jest mój, a teraz jest twój. Aha, więc dobra, no to ty no, zaczynasz. Dobra, czyli poczekaj, próbuję wypisać rodzaje najpierw. Blues, deep house, neurofunk, dance. Było Porto Rico, więc wpisuję mój reggaeton, tylko ja zawsze mam problem z literówką. Reggaeton, chyba tak się pisze. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę. Dance było, nikt nie podał, dzięki Bogu, disco polo. Plus głos Jakuba z sypialni. Dlaczego akurat z sypialni? Ale okej, nie mam tutaj akurat... Ktoś mnie podsłuchuje. Ja dużo śpiewam, to jest fakt. Naprawdę? O wow. No nie mam akurat wgranego żadnego twojego głosu, więc pozwolę sobie jednak darować ten element. I teraz dobra, i o czym ma być ta piosenka? Słuchacze, o czym ma być ta piosenka? Znać. Mamy już bardzo różne rodzaje, a nie chcesz wygenerować ty na przykład innego rodzaju, a innego rodzaju, żeby był inny miks, czy po prostu w 2 narzędziach ten sam rodzaj? Ja jestem ciekawy porównania. Dobra, no dobra. Czyli blues, deep house, neurofunk, dance, reggaeton. Tylko teraz sprawdzę, czy reggaeton napisałam dobrze. Literówka w blues, już poprawiłam, dziękuję ci. Też zauważyłam. I w reggaeton chyba też jest literówka. Oczywiście, że jest literówka w reggaeton. Dobra, a teraz jaki temat? Ja już wam przyklejam jeszcze raz, jaki to będzie rodzaj, czyli tobie też, Kuba, wrzucę na czacie prywatnym, czyli finalnie to są te rodzaje. I teraz pytanie, o czym ma być ta piosenka? Słuchacze, o czym ma być? O AI, o nie AI, o czymś innym? Wino, kobiety i śpiew. No, prawie jak reggaeton. Tylko pieniędzy brakuje. Dinero. Brakuje tylko i wyłącznie jednej rzeczy. O mobbingu w szkole. Wiosenny piknik. O, proszę bardzo. Wiosenny piknik. O, ja zrobię piosenkę o ponurym żniwiarzu. A co? A słyszałeś historię o lubelskim ponurym żniwiarzu? Nie. Lubelski ponury żniwiarz ma na imię Mariusz, znam go osobiście i generalnie ponury żniwiarz występował na Wydziale Ekonomicznym, na którym miałam przyjemność studiować. Pozdrawiam cały Wydział Ekonomiczny MCS. I ponury żniwiarz na Wydziale Ekonomicznym polegał na tym, że mieliśmy pewnego wtedy chyba jeszcze doktora, a teraz już profesora, dziekana Wydziału Ekonomii, który dawał wszystkim, była taka legenda, że daje wszystkim 2 na egzaminie, dlatego nazywali go ponurym żniwiarzem. Ale co najlepsze, to był żart 5. i 4. roku dla pierwszaków. Bo pan Mariusz, profesor Mariusz Kicia, pozdrawiamy serdecznie, to przesympatyczny, przeinteligentny człowiek, któremu daleko jest od ponurego żniwiarza, ale że pierwszy rok tak się bał, to on kiedyś przyszedł z kosą na egzamin. Naprawdę? Taką sztuczną, no ale przyszedł. Ej, no fajnie się bawiliśmy na ekonomii. Ja bardzo miło wspominam studia. Wow. Tak, a propos historii o ponurym żniwiarzu. Wygrał żniwiarz, dokładnie tak, wygrał żniwiarz. Dobra, niech zaśpiewa o inwazji kosmitów na Ziemię. To wiosenny piknik, Michał, czy inwazja kosmitów na Ziemię? Bo to dwa ja wam mogę od razu powiedzieć, ja mam piosenkę o ponurym żniwiarzu, który jest szczęśliwy na majówkę i idzie tak, uwaga, w majówkowy dzień, gdy słońce świeci jasno, ponury żniwiarz tańczy bez opamiętania. Zostawił w domu swój ciężki czarny płaszcz, teraz w tłumie wśród śmiechu raduje się z nas. I jest refren: hej żniwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój sierp błyszczy, a ty śmiejesz się. Majówka trwa, muzyka gra, ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. To ostatnio się już nie zrymowało, ale początek był taki raz prawie rymowany. Robię to w czacie GPT, dlatego że tu jest taka opcja, jak sobie zobaczycie na audio, jak to wygląda, jest mi łatwiej, ponieważ mogę wtedy u góry wpisać po prostu style muzyczne, on sobie i tak to pozmienia. A może mogę za pomocą... Że nawet ja tego nie widzę, to jakbyś mógł ciut powiększyć ekran, coś minimalnie.
Tutaj u góry wpisuję sobie style muzyczne wtedy. Tu jest też taka opcja manual. Nie wiem, gdzie ona mi zniknęła. Ale można w każdym razie sobie też wybrać, może jak to zamknę, tak, manual mode i wtedy manual mode jak sobie włączam, to on mi nic tu nie będzie zmieniał, ale niech sobie zmienia i potem można sobie zmienić, czy to jest instrumental, czy wygenerowany przez AI i tu właśnie można sobie wkleić tekst, jak sobie dałem, że mój własny, plus można sterować tym, co się dzieje w środku, to jest bardzo fajne. Czy mogę sobie dać, że tu jest werset, tu jest chór, można sobie dać, że jest przejście jakieś, można sobie jeszcze dać różne inne rzeczy. Drop można na przykład napisać gitar solo, naprawdę ciekawe rzeczy. Zobaczmy, co wyszło, co? Dajesz, a będzie Nie wiem, słychać? czy będzie słuchać. Jeżeli to już włączyłeś, to ja nie słyszę. Słychać czy nie? Słuchaj tak w tle, ale może jak podgłośnisz jakimś cudem, będzie lepiej? A jak ty to udostępniasz, że to słychać? Zakładkę w przeglądarce. Dobra, tak zrobię. Więc nie udostępniam całego ekranu, tylko udostępniam zakładkę w przeglądarce. Dobra, i wtedy rzeczywiście działa. No. Karta Chrome. Tak. Audio. Dobra, to udostępniam, może będzie działać. Dobra, to lecimy. I tak jak wam mówiłem, tutaj są dwie wersje, zawsze na początku 30 sekund około. No i zobaczmy pierwszą. Mają dzień, gdy słońce świeci jasno, ponury żniwiarz tańczy bez opamiętania. Zostawił w domu swój ciężki czarny płaszcz, teraz w tłumie wróć śmiechu raduje się z nas. Hej żniwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój się błyszczy, a ty śmiejesz się. Majówka trwa, muzyka gra, ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. Zajebiste. I teraz... Ale jaki głos, po prostu głos był wyborny, po prostu to, co się wygenerowało, ten głos był wyborny. Ja bym uwierzyła, że to jest prawdziwa wokalistka. No. I teraz to się tylko pokażę, dobra? Jak byśmy udostępnić. Wyszło Disco Polo, ale jeszcze mamy drugą wersję, to zaraz. Jak nam się podoba któraś wersja, możemy sobie albo zmienić, albo sobie wybrać extend. Chyba nie widać mojej myszki, ale dobra. Daję sobie extend. Widać. Dodaję sobie, że chcę dodać sekcję. Muszę niestety trochę pomniejszyć, bo mi się nie zmieści tutaj kursor. Dodaję tutaj kolejne elementy, czyli sobie dodam tutaj teraz tak. Co to miałem zrobić? Wers. I sobie tutaj dodam znowu refren. I sobie na refrenie znowu dodam chórki. Przepraszam, chorus. I w tym momencie sobie mogę dać extend. I to jest taka fajna właśnie opcja. On mi znowu doda dwie jakby wersje do tego. Jak sobie wejdę na... Coś mi się tu zepsuło. Jak sobie wejdę na moje rzeczy, tutaj jest taka opcja, żeby zobaczyć to w postaci grafu i można zbudować po prostu te piosenki, które nam się podobają. Zobaczmy sobie może drugą wersję, co? No dobra, dajesz. Czy też wyszło... Właśnie, czy też Disco Polo. Bez tekstu chyba by mi wyszło. Majówka trwa, muzyka gra, ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera. To jest jeszcze lepsze. Wow, co się stało? To jest jeszcze lepsze niż tamto. O, widzisz, miał, że dobre, dokładnie. To świadczy o głębokich korzeniach dyskusji. Ale to jest naprawdę dobre, to jest jeszcze lepsze niż tamto. Genialne. Pokaż, co u ciebie wyszło. Intro było długie, intro rzeczywiście było długie, nim tam się to rozkręciło, to można... zawinęło. Ostatnią rzecz tylko pokażę, jak się chce ekstendować, jest taka specjalna opcja, że można sobie wybrać po prostu część piosenki, która nam nie pasuje i ją zastąpić. To też jest super, mega taka fajna rzecz. Nie? Ale to nie będę tak tego robił. Dobra, to jeszcze tylko posłuchajmy naszą ostatnie dwie wersje przedłużone już pierwszej wersji. Majowy dzień, gdy słońce świeci jasno, ponury żniwiarz tańczy bez... Dobra, trochę nam oszczędzę tego i przesunę do przodu. Uszy krwawią z tym Disco Polo, ale... Zobaczymy, co dalej. Majówka trwa, muzyka gra, ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. Gród kolorowy, wstążek i balonów lot, żniwiarz zapomniał, co to smutek i żal. Każdy krok to rytm, nie tak śmieje lajk, niech to melotańczy będzie, gdy nie miał odmieniać dni.
Nie wiem, czy zauważyłaś, właśnie w tym momencie to nie był polski. Miał być refren, było... co ty mi przerywasz zabawę? Czekaj, przepraszam, ale to był właśnie ten zlepek słów, które brzmiało trochę polsko, ukraińsko, czesko. One brzmiało, jakby to było coś po polsku, ale przysłuchaj się, to jest zlepek na chwilę słów, które nie mają żadnego sensu. Żniwiarz zapomniał, co to smutek i żal. Każdy krok to rytm, nie tak śmieje lajek. Niech to melotańczy, jakby nigdy nie miał odmieniać dni. Hej, żniwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój sierp błyszczy, a ty śmiejesz się. Majówka trwa, muzyka gra. Ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. Jazda! Białe rękawiczki i w ogóle jazda, dajemy. No pięknie. Druga wersja, czyli do połowy mamy to samo, ale od połowy będzie inaczej. Uwaga. Gra, ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. Zbiór kolorowych wstążek i balonów lot. Żniwiarz zapomniał, co smutek i żal. Każdy krok to rytm, każdy śmiech to melodia. Tańczy, jakby nigdy nie miał odmieniać dni. Hej, żniwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój sierp błyszczy, a ty śmiejesz się. Majówka trwa, muzyka gra. Ponury żniwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. To jest głupie. O Jezus Maria. Jadą świry, jadą. No, ale to w ogóle jest też taka piosenka, a propos białych rękawiczek, jest taka piosenka bardzo dawno, 2019 rok. A propos, nie, 2009. 2009, tak, taka techniawa mocna. Świry jadą. No więc akurat mi się z tym skojarzyło. Pokaż nam, Aniu, co u ciebie wyszło w Cuno. No właśnie, będę generować razem z wami, zaraz zobaczymy. Piotr pisał w międzyczasie, to wiele wyjaśnia, po prostu większość gwiazd miała do tego dostęp. Może tak być. Ja na razie testuję, właśnie zastanawiam się, podpowiedz mi, czy ja to dobrze zrobię. Ja chciałam wpisać prompt po angielsku, no słuchaj. No. Rozumiem, że mogę tak to zrobić. Create a song, bo ja naprawdę dawno to generowałam. Create a song in blues, deep house, neurofunk, dance, reggaeton style in Polish about alien invasion on Earth, więc ja poszłam w stronę inwazji. I rozumiem, że tu coś z tego może nam wyjść, tak? Zaraz zobaczymy. No dobra, więc lecimy, zobaczymy, jak długo się to będzie tworzyło. Bo poprzednio też jak generowałam, to się generowała też tylko jedna, ale teraz widzę, nawet się dwa mielą, więc ciekawa jestem, czy coś się zmieni. Piotr pisze, spróbujmy jakiś rok, bo się tak słodko latino romantyko zrobił. Właśnie próbuję robić opera metal, także... Opera metal, no to genialnie. No dobra, o jest, dance neurofunk. Dobra, mam dwie, no teraz zobaczymy w takim razie, dajcie znać, czy będziecie słyszeć, bo teraz znowu jak ja to udostępniam, moment, czy ja udostępniam kartę? Nie wiem, co ja udostępniam. Nie, teraz udostępniam. Nie, dobra, to w takim razie jeszcze raz udostępniam tylko kartę, żeby przez przypadek tutaj coś nie... O, dobra. No dobra. O, jest proszę. Kiedy dzień się kończy, noc się zaczyna, na niebie mruga gwiazda. Nie była tu wcześniej. To kosmiczna inwazja. Kosmici tuż nad nami na ziemię spadają. Róbmy się gotowi. Bardzo się to zrymowało naprawdę. Okay. Kosmiczna flota zbliża się wprost do nas. Niełatwo ukryć się, gdy wszędzie są kamery. Ale nie bój się, przyjacielu mój. Bierzmy swoje dzidy i gotujmy gaz. No i teraz refren, uwaga. To inwazja kosmitów, czas na walkę. Przeciwko nim staniemy dziś w szranki. O, jak poważnie. Niech się ziemia trzęsie, dymem niech kryje. Nie damy się, w końcu my zwyciężymy. No i dobra, i teraz zobaczymy, jaka muzyka do tego. Zobaczymy, czy będzie mroczno, czy jednak rzeczywiście wyjdzie funk. Czemu to też brzmi jak disco polo? Dlaczego wszystko brzmi jak disco polo? Lecimy dalej. Wszystko jest disco polo. Nami na ziemię spadają, róbmy się gotowi. Kosmiczna flota zbliża się wprost do nas. Niełatwo ukryć się, gdy są wszędzie kamery, ale nie bój się. Przyjacielu mój. Oje widy i odpływy gaz. Przyjacielu mój. Dzidy, no. Nie wiem, o co chodzi z gotujmy gaz, ale okej. Przeciwko nim staniemy dziś szranki. Niech się ziemia trzęsie,
dymem nie kryje. Długo się wytrzymacie? Przepraszam, ale takiej muzyki ja muszę za browarkę Na nalać. końcu my zwyciężymy. Takie fajne outro. No to trwa już minutę 20, to się poprawiło. Tak, tak. No więc tym miłym akcentem, tak, nadal słyszymy coraz w tle. Super. Super. Pięknie, to jest pięknie, ale w ogóle wygenerowały się dwie, więc... Sorry, przypadek zaklinam. Wygenerowały się dwie, więc jest jeszcze w ogóle druga. Też niby w tym samym stylu dance, neurofunk, reggaeton. Bo już zaczyna się jak reggaeton taki przez kobietę śpiewany. Nice. Dobra, spróbujmy, zobaczmy. To jest wersja druga, chociaż to czekaj, komentarze przeczytam. Piotr napisał Kopolowirus, tak, uczyła się na próbce, która jest największa. Smutne. Michał pisze, można wpisać jeden styl heavy metal classical music. No to wtedy nie byłoby tak śmiesznie, ja to ale robię. możemy. Spokojnie. Muri pisze, już nie pisze tego bluesa, bo nie pasuje do reszty. Albo spróbujmy jakiś rok. Dobrze, zaraz będziemy próbować, zobaczymy ile się da wygenerować. To w takim razie jeszcze lecimy z tym bardziej reggaetonem, wersja druga. Widzicie, no po prostu aplikacja wiedziała, że właścicielka tego konta woli reggaeton niż heavy metal, więc poszło w tą stronę. Ale zobaczmy w takim razie. Zanim puścimy, słuchajcie, zrobię wam trailer mały. Udało mi się zrobić idealną kopię Nocnego Kochanka, także jak ktoś lubi, to po reggaetonie będzie Nocny Kochanek. I to już za chwilkę, za momencik, a najpierw lecimy z reggaetonem w wersji żeńskiej, co się w ogóle bardzo rzadko zdarza, bo reggaeton zwykle częściej faceci śpiewają, ale zobaczmy. Noc się zaczyna, niebie mruga gwiazda, nie była tu wcześniej, to kosmiczna inwazja, kosmici tuż nad nami, na ziemię spadają, róbmy się gotowi. Kosmiczna flota zbliża się wprost do nas, niełatwo ukryć się, gdy są wszędzie kamery, ale nie bój się. Przyjacielu mój, bierzmy swoje cheaty i gotujmy gaz. To inwazja kosmitów, czas na walkę, przeciwko nim staniemy dziś w szranki. Niech się ziemia trzęsie, dymem nie kryje, nie damy się. Na końcu my zwyciężymy. Już jechał jakiś inny styl, już się reggaeton skończył, ale okej. Ale początek bardzo w klimacie. Na pewno. Już nikt rodzaju. No i dobra, i dalej mniej więcej cały czas to samo. Jakaś melodyjka, semplumka, bo więcej tekstu nie wygenerowało. Ale w ogóle ta piosenka trwa minutę 53. Więc wygenerowało się bardzo dużo. Także, no. Michał pisze, że dał radę, tak, róbmy się gotowy. Dzidy też dobre, a ja już wiem. Ale niech mi ktoś wyjaśni, o co chodzi z gotujmy gaz, bo ja na przykład nie wiem, nie? Tak jak gaz. Na wodę gotujemy gaz. Na razie gaz, a potem wodę. Okej, no dobra. Piotr pisze, właśnie może to jest tak, jak reklama kontekstowa, na podstawie tego, co słuchacie, to wam generuje. I tak was lubię. No, może tak być, że załapał styl. No ale dobra, Kuba, dajesz u siebie mix Nocnego Kochanka z... Słuchajcie, to samo, ten sam tekst, ale teraz mam dla was kompletnie ciekawą rzecz, a mianowicie metal, rock, heavy metal, już może udostępnić jakby co. I jest to wersja, no jak Nocny Kochanek, słuchajcie. Zostawił w domu swój ciężki, czarny płaszcz. Teraz dumnie wśród śmiechu raduje się z nas. Jest jakaś
solówka gitarowa. Jest jakaś solówka w tle. Tylko wam powiem, tutaj można sobie zrobić, ja użyłem tego do prompta, wkleiłem sobie drop i wkleiłem sobie gitar solo. Można właśnie fajnie sterować, gdzie, w którym miejscu co robi. Jeszcze możemy drugą wersję, która trochę słabiej wyszła chyba, ale zobaczmy. Zakopower ktoś komentował. Budka suflera albo zakopower. Zakopower. Śliwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój sierp błyszczy, a ty śmiejesz się. Jeszcze mamy dwie wersje, jakby co. Bo teraz chciałem zrobić... Ile tego wytworzyło? Po prostu mega. I to jednak tak naprawdę szybko się to zrobiło. Nie, zrobiłem dwa prompty, trochę to trwało, bo to już było wcześniej puszczone. Dwa prompty. Jeden zrobiłem po prostu metal rock coś tam, a teraz sobie spróbowałem symfoniczny metal i epicki metal, więc zobaczmy te dwie jeszcze. I teraz będzie twoja kolej. Zostawi w domu swój ciężki, czarny płaszcz. Teraz w tłumie prócz śmiechu raduje się z nas. Hej, śliwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie zbój się. I ostatnie. Śliwiarzu, co się z tobą dzieje? Na parkiecie twój się błyszczy, a ty śmiejesz się. Majówka trwa, muzyka gra. Ponury śliwiarz dziś nikogo nie zabiera stąd. O, i to jest fajne. To tyle, no. Wow, dobra. Piękna zabawa. No mnie policzki bolą od śmiania się, No. tak. Ale komentarze wasze też są wyborne. Majka Jeżowska śpiewa melodyjny metal na przykład. To może kolenda nie te święta, ale zły troll ma bardzo kreatywny pomysł. Doceniamy kreatywność. Po prostu mnie już policzki bolą od śmiania się, więc ja proponuję zrobić konkurs. Słuchajcie. Proponuję zrobić konkurs na najśmieszniejszą piosenkę wygenerowaną przez AI. Już wiecie jak. Ja zapromptowałam jedną, Kuba tak się świetnie bawił, że jest 10. Więc teraz możemy mieć konkurs na najśmieszniejszą piosenkę wygenerowaną przez AI. Nie wiem jeszcze, gdzie te prace konkursowe możecie nadsyłać. Nie wiem, Kuba, bo chyba nikt z nas nie sprawdza maila. Więc tak jakby trzeba przemyśleć, kto by miałby to sprawdzać, ale coś wymyślimy. Wygenerujcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wymyślimy jakiś regulamin do kolejnego live'a. Tak Może jest. pobawcie się też z tym sami. To jest ten moment, jak mógłbym niespodziewanie zaprosić, moi drodzy. Jakby się wam nudziło w sobotę o 13:00 a propos konkursów, to będzie można wbić na live'a na programistyczne świry AI. Będzie to live dotyczący AI, ale będzie to live z nagrodami. Będzie do wygrania dużo książek wydajniej, które są wydrukowane w jakości z grubą okładką, więc każda jest warta ponad 100. Jeszcze oczywiście dorzucamy za darmo wysyłkę. Będzie też do wygrania kurs AI o wartości ponad 8000 zł, więc jak ktoś nie ma co robić albo chce wygrać, to sobota, o 13:00 zapraszam. Pięknie, dobrze. Ja nawet nie wiedziałam, że robisz live'a w tą sobotę, no to słuchaj, ale ja też mogę wygrać książkę, czy ja się już nie załapię? No dobra, a ty masz przecież. Nie mam twojej książki. Nie masz? Mam. I ja jeszcze żądam z autografem w ogóle. Żądam książki z autografem. Dostaniesz po starej znajomości. Dobrze. No to liczę w takim razie. No więc sobota o której jeszcze raz? Sobota o 13:00 na kanale Programistyczne Świry AI. Dobrze, fantastico. Dobra. A z tym konkursem na najlepszą piosenkę, to myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, tylko że właśnie musimy wymyślić jakiś regulamin, wiecie, żeby to było po bożemu, nie? Tak jakby regulamin, nagrody, gdzie to będziecie wysyłać, bo niestety na YouTubie nie można tego wysyłać, ale może po prostu na
LinkedInie, w jakimś jednym miejscu albo na Facebooku, no to musimy obmyślić, ale to sobie pobawcie się tymi toolami, a my wymyślimy jakiś fajny konkursik w międzyczasie. A w międzyczasie też sobota do Kuby na live'a, już wkleiłam wam też linki do kanałów na YouTube, żebyście mogli sobie wskoczyć. Muri pyta, kto wam sprawdza maile AI? Niech to pozostanie słodką tajemnicą w takim razie. Ludzie. Dokładnie. Bardzo dużej ilości. Ale dobrze. W takim razie pytanie, czy wrzucamy jeszcze jakieś newsy? Macie siły na jeszcze jakieś newsy? Przecież mamy jeszcze newsów kilka, a już my tu się skupiliśmy na generowaniu piosenek. No bo tak, no trzeba, bo ja tak obiecywałem ostatnio programistom, że tutaj znajdą coś o programowaniu z AI, więc ja bym chciał, jak mogę, LM Studio pokazać. Bo to jest proszę, no lecimy, no pewnie. Jest LLM Studio, no. LM Studio, sorry. A czemu nie LLM Studio? Po prostu nazwę skrócili, tak? Nie mam pojęcia dlaczego, ale jest to super rzecz. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności korzystać, bardzo polecam. Jest to super aplikacja, która jest dostępna na wszystkie systemy operacyjne najważniejsze, czyli jest na Maca, na Windowsa, na Linuxa i to współpracuje z Hugging Face'em, ale działa to tak super, mega fajnie, że nie trzeba nic konfigurować, nic robić i można sobie bardzo dużo ciekawych rzeczy odpalić. Na przykład na swoim laptopie normalnie uruchomiłem Phi 3 od Microsoftu, o którym ostatnio mówiliśmy. Jest Llama 3, o którym mówiliśmy, o wielu modelach językowych, o których wam mówimy, aktualności, że one się pojawiają. One są bardzo często od razu dostępne właśnie w tej aplikacji. W interfejsie sobie klikamy, on sam potem to ładuje do naszej karty pamięci, jeżeli wystarczy. Phi 3, mówiliśmy wielokrotnie, to jest mały model językowy, nie LLM, może dlatego LM na Studio, nie? Może tak, no właśnie. Właśnie. I na przykład można go sobie całości na moim laptopie do karty graficznej wsadzić i odpowiedzi są generowane właściwie w czasie rzeczywistym. Tak jakbyśmy to używali na czacie GPT, więc bardzo szybko. I jeszcze tylko powiem to, że automatycznie mamy od razu czat, z którym możemy porozmawiać z naszymi modelami językowymi, open source'owymi lub też możemy postawić dla programistów szybko serwer, który jest zgodny z serwerem OpenAI, czyli działa tak jak OpenAI, ale można sobie wszystkie modele open source'owe, czy dużo modeli open source'owych testować. Bardzo fajne narzędzie, całkowicie darmowe. To jest mój news dla was, żeby nie było, że wam obiecałem, że będzie coś o programowaniu. Po 52 minutach było. Dokładnie tak. Ale odpowiadasz na pytania użytkowników, bo wczoraj na przykład ktoś mi skomentował jeden z naszych live'ów, że przydałoby się coś właśnie więcej tematów programistycznych z tematem AI i w ogóle konkretnie padło, że instalacja i trening własnego lokalnego LLM-a. To w ogóle jeszcze, wiesz, tego typu rzeczy nam się tutaj zgłaszają w komentarzach, więc jak macie jakieś specjalne życzenia, to wiecie, my je z Kubą spełnimy, jak złota rybka, albo złote rybki, możemy te życzenia spełnić, tylko musicie w komentarzach pisać, jakich materiałów potrzebujecie i nie będziemy szukać, albo nawet nie tyle co szukać, bo to czasami samo wpada w ręce, tylko że akurat w tym momencie na przykład nie omawialiśmy danego tematu, a następnym razem się przydaje, bo ktoś o to pytał. Bardzo chętnie. Mogę wam pokazać na przykład właśnie, jak sobie sfine-tunować modele, chociażby od OpenAI, bo ze zmianami ich w interfejsie, których dokonują od kilku miesięcy, ostatnio miało miejsce kilka dni temu, każdy użytkownik może sobie stworzyć własną wersję GPT i jest to naprawdę fajne, satysfakcjonujące i to trwa kilka minut, kosztuje kilka centów, więc jak macie takie prośby, faktycznie to jak Ania mówi, pisz. Teraz możemy połączyć pięknie generowanie obrazów i wchodzenie na salony, bo się przeprowadziłem znowu i niedługo będę miał, nie wiem po co mi 13 obrazów, gdzie to zawieszę, ale 11 z nich jest wygenerowanych przez AI, także podzielę się tam, jakie są efekty. Ale może pokażę wam jeden efekt. To jest ciekawe. To dajesz, ale jak? Ale sam sobie je generowałeś? Czy ktoś ci je generował? W sensie, po co ci aż 13 obrazów? No, powiem, tylko pokażę, jakie to jest wielkie. To jest mózg namalowany na płótnie. Mega. Już tłumaczę, żeby nie było widać, że w samych majtkach jestem. Udało się? Dobra. Ogólnie zamysł jest taki, że to są wygenerowane przez AI. Co ciekawe, ten wielki obraz, on ma prawie metr na metr. On był wygenerowany jeszcze w DALL-E 2, bardzo dawno temu, 1,5 roku temu, 2 lata temu prawie. Jeszcze jak nikt nie mówił o ChatGPT, bo go nie było. I on był na rozdzielczości 1000:1000, więc potem upskalowanie też innym AI-em i potem zamówienie obrazu, który wygląda jakby był namalowany. To jest jeszcze z folii akurat, ale jak się zdejmie tą folię, to faktycznie wygląda, jakby to był obraz namalowany przez kogoś. Zobaczymy. Okej, nice, pięknie. O, Michał napisał, też się przeprowadzam, dzięki za pomysł. Jak dobrze pójdzie, to ja też się przeprowadzę, tylko raczej na jesień, ale to zobaczymy.
Takie wideo płynne jak fraktale byłoby świetne. Jako Boże, już się moja wiedza na temat wideo i płynności wideo właśnie w tym momencie skończyła. W sensie fraktale, czyli to, że masz takie jakby dużo gwiazdek i one jak wchodzisz w nie głębiej, to one mają jeszcze więcej gwiazdek, to jest takie nieskończone. No właśnie, bo taki chyba był zamysł właśnie tego, ale no tam coś... Trochę jest to podobne do tego koncepcyjnie. Fraktale to są takie bardziej kształty, one nie przypominają za bardzo nic, ale ogólnie to by było fajne. No. Tak. No dobrze, czyli mamy przeprowadzkę, no to cóż, no trzeba będzie kupić jakiegoś kwiatka na parapetówkę w takim razie, więc może po prostu zaczniemy na kanale zbierać donaty na nowe mieszkanie Kuby. Następnym razem poniżej płatności i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jakby, wiadomo, przeprowadzka kosztuje, trzeba mieć na to budżet. Dokładnie tak. Nie, to oczywiście śmiałem żartem. Dobra, Michał pisze, a jaki był prompt? Prompt do czego? W sensie do tego twojego obrazka pewnie? To jest bardzo ciekawe. Tak jak mówię, ja to robiłem, trochę to było w innym temacie, nie mogę do końca powiedzieć, bo to nie było aż super legalne, ale polegało to mniej więcej na tym, że mózg generowałem 1000 czy 2000 razy i potem inny algorytm oceniał, który jest najlepszy. Tam był bardzo prosty prompt, na zasadzie mózg, albo mózg artystyczny, chyba coś takiego. I cię wybierało, natomiast podzielę się z wami, jak będę miał już te resztę obrazów, one mi powinny przyjść w przyszłym tygodniu, więc na kolejny czwartek powinny być. Tam siedzieliśmy po prostu z dziewczyną na Midjourney, mogę się potem podzielić, bo dużo żeśmy różnych rzeczy robili. Najwięcej mamy zwierzątek, bo kochamy zwierzątka i jeszcze różne inne dziwne. I ona ma jeszcze bitcoiny, bo kocha też bitcoiny, nie wiem o co jej chodzi. Nice. No dobra, to mamy jeszcze jednego newsa, nie wiem jak ty, ale ja mam jeszcze jednego newsa w takim razie, a już jeszcze tak kończąc format newsowy, chyba że coś jeszcze mamy. Pamiętacie, a propos prawa, to trochę zamkniemy klamrą, bo na początku mówiliśmy o prawach autorskich, pytaliście nas o prawa autorskie, o ten AI Act, a mamy ten taki słynny spór, że ChatGPT co jakiś czas jest spór, że pozywają go jedne czy drugie większe media, że został nakarmiony danymi z takiego, a to takiego portalu i że to było w ogóle nielegalne i jakże to tak, że przecież to tak nie można, nikt nie pytał o zgodę, nikt nie pytał, ale i tak odpowiemy. W takim razie w tym momencie Financial Times stwierdził, że no to w sumie to się jednak dogadamy, nie, tak jakby stwierdził to parę dni temu, news jest z bankier.pl 29 kwietnia, że jest informacja, że ChatGPT będzie mógł korzystać z treści z Financial Times. W poniedziałek zawarł umowę pozwalającą wykorzystywać zarchiwizowane treści gazety do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Myślę, że tu słowo klucz może być zarchiwizowane, czyli że nie najświeższe newsy, że ktoś będzie wchodził na czata GPT i pisał, sprawdź mi najnowsze newsy z całego świata i wtedy Financial Times nie będzie miał wejść na stronę, tylko ChatGPT będzie miał wejść na stronę, więc raczej to nie będzie. Tak mi się wydaje, tak ja to przynajmniej rozumiem tego newsa, że to nie będzie możliwe, ale chodzi o te starsze treści, żeby rzeczywiście mógł się model jeszcze lepiej dotrenować jakimiś mądrymi informacjami. Tak, jest o tym cały newsik, proszę na bankierze, można sobie tutaj nawiązać i do tego poczytać. Pytanie, co ty Kuba o tym myślisz? W sensie to myślisz, będzie takie pojedyncze sytuacje będą się pojawiać, będzie tego więcej, czy jak? Częściej. To znaczy mądre firmy będą to robiły, głupie firmy będą tego unikały przez taki długi czas, jak będą mogły, ale to jest nieuniknione, że po prostu trzeba taką zrobić współpracę. Ja też ci wysłałem jakby co, Aniu, możesz też tam szerować, bo pytali ludzie o aplikację do powiększania, to wysłałem wam najlepszą darmową. I jeszcze pytacie, gdzie można obraz sobie wydrukować, to też wam wyślę, jest fajna usługa na Allegro, 4 dyszki, macie obraz na płótnie wydrukowany, też wam zaraz podeślę. No bo ja też mam na przykład jeden obraz wygenerowany przez AI, który jest przepiękny i właśnie zastanawiałam się, czego sobie nie wydrukować, ale powiem szczerze, że nie wiem właśnie kiedy się będziemy przeprowadzali i dokąd się będziemy przeprowadzali i czy będziemy się przeprowadzali, w związku z tym trochę włożenie tych obrazów już mnie załamuje. Już w tym momencie włożenie takiego małego obrazka z napisem Portugalia czy tam Lizbona, bo to akurat z Lizbony było, no to już jest męczące, bo trzeba to do pudła włożyć, zabezpieczyć i tak dalej. Ale jeżeli ktoś z was ma jakieś fajne obrazy i chce sobie fajnie wyposażyć domek i jest świeżo po przeprowadzce jak Kuba, to tym bardziej. Powiem ci, że pierwszy obraz, który miałem, jeszcze go tu nawet nie mam, bo jeszcze dalej jest u mnie w starym mieszkaniu, to go wożę od grudnia 2022. O wow, no. Czekał na swój czas. No dokładnie. No dobra, czy macie jakieś pytanka? Dajcie znać. Czy masz ty, Kuba, jeszcze jakieś newsy? Macie jakieś pytania? Mam newsa, update właściwie w sytuacji, w której was już kilkukrotnie informowaliśmy, i też dotyczy oczywiście OpenAI i współpracy, natomiast Apple tutaj potwierdził, że z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie współpracował właśnie z OpenAI, choć rozmawiają jeszcze z Googlem w sprawie Gemini.
Natomiast wysłałem Ci to w ogóle tę ostatnią aktualizację, zaraz tutaj wrzucę nam. No dajesz. To na prywatnym czacie, bo ja tej aktualizacji nie widziałam na naszej grupie, ale to... Tam potem pisać mi milion rzeczy i to jakoś wypadło. No właśnie. To jest chyba to. Na Twittera Ci wysyłam informację. Czekaj, to będzie? Tak. Jest, Apple Intensifies Talks. No tak, no bo my o tym już mówiliśmy parę live'ów temu i dlatego warto subskrybować oba kanały, bo jeżeli ktoś z Was obserwuje nas regularnie, to rzeczywiście już parę odcinków temu była o tym mowa, że Apple coś tam knuje z OpenAI, ale nie tylko, więc już Wam udostępniam też ekran. Tak, teraz mamy takie potwierdzenie. Teraz mamy też stronę bardziej potwierdzenia tego, co się może wydarzyć. Tak. Czuję, że ostatnio akurat mówiłem Wam chyba nawet tydzień czy 2 tygodnie temu aktualizację, że jednak Apple zrobi coś swojego, no a teraz jest jeszcze nowsza aktualizacja sprzed 3 dni, że jednak raczej OpenAI, być może Google. Okej, no widzisz. A to w ogóle cały czas, tak jak mówiliśmy, cały czas toczymy się wokół tych samych wątków, w tym sensie, że no trochę z tych samych, ale trochę z innej perspektywy, czyli że jest cały czas walka o to, kto będzie miał więcej użytkowników, kto będzie pierwszy, kto z kim będzie współpracował. Tak naprawdę mamy cały czas tutaj ciągle taką intensywną walkę o to, kto co zyska. I to dlatego też jest fascynujące. A propos, właśnie jeszcze, zobaczcie, od razu mi roboty się wyświetliły, więc Wam udostępnię. W tym samym newsie, co dopowiadałeś, od razu się wyświetliło kilka robotów, które nam składają ubranie, które na przykład to roboty, proszę. Ja bym chciała, żeby robot mi składał ubranie po praniu. No, byśmy nie mieli problemu, że nasi słuchacze muszą iść do pralni publicznej odebrać coś, tylko roboty by to robiły. Na przykład, dokładnie. No i to jest życie. Michał pyta, jak ChatGPT może wspomóc marketing dla serwisu aplikacji internetowej, poza takimi czymś jak dawanie marketing rad i generowanie tekstów dla SEO? Ojej, do tego to jest bardzo dużo. No dobra, chcemy to rozpykać teraz, spróbować? Dawaj, jesteś ty specjalistką, ja też chętnie posłucham. Dobra, a teraz tak, poczekaj, muszę się skupić w takim razie, bo jest godzina 22, więc mój poziom skupienia spada, czyli tak, marketing dla serwisu aplikacji internetowej, tylko na jaki temat, też by na pewno pomogło, poza tym czymś takim jak dawanie marketingowych rad i generowanie tekstów. No dobra, to teraz tak, zacznijmy od tego, że jak mamy taki serwis czy aplikację internetową, to zakładam, że ona technologicznie jest gotowa, czyli że AI i tak nam tu nie pomoże, plus te wszystkie aplikacje do tworzenia stron internetowych przez AI to są generalnie jeszcze słabe, więc tutaj na pewno niekoniecznie. Jedna rzecz, tak jak napisałeś, tworzenie tekstów SEO na stronę internetową, ale też nie tylko samo generowanie tekstów, ale wybieranie samych słów kluczowych, no bo pamiętajmy, że tworzenie tekstów to jest jedno, ale najpierw trzeba dobrze, mądrze stworzyć strukturę strony internetowej, więc tutaj firmy SEO biorą za to tak około kilku tysięcy złotych, w zależności od skomplikowania strony internetowej, ale możemy sobie już od razu czy to w czacie GPT, czy w Jasperze wygenerować dobrą strukturę strony internetowej, żeby ona rzeczywiście nam się w przyszłości pozycjonowała, bo nie tylko chodzi o to, żeby teksty były fajne, ale też, żeby to miało odpowiednią strukturę, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, że na przykład jak ktoś by na przykład postawił na wideo marketing i chciałby tworzyć filmy na YouTube, no to my mamy taki format jak dzisiaj, to mamy taki format bardziej newsowy, ale jeżeli ktoś z Was chciałby regularnie prowadzić jakieś materiały wideo, bo stwierdziłby, że ta w ogóle aplikacja to w ogóle potrzebuje wideo marketingu, bo jest z branży takiej i takiej, właśnie nie znam szczegółów case'u, ale jakby na przykład była z takiej branży, gdzie wideo marketing się przyda, no to w tym momencie AI nie tyle, że może tworzyć wideo, bo jak wszyscy widzieliśmy, to dzisiaj to jeszcze nie jest idealne, ale na YouTubie na przykład jest potrzebne to, żebyście zawsze przygotowali opis, może wam to wygenerować ChatGPT, u nas w zespole tak to często robimy, potrzebne są tagi, potrzebne są słowa kluczowe, no to też generujemy sobie to już za pomocą odpowiedniego prompta właśnie w czacie GPT. I tak naprawdę dotychczas były pewne zewnętrzne narzędzia, które pomagały Wam tworzyć wideo marketing i opisywać go odpowiednio, tworzyć właśnie cały zestaw słów kluczowych, tagów, chaptery, rozdziały, napisy, a tak naprawdę teraz 3/4 rzeczy przerzuciliśmy sobie za pomocą odpowiedniego prompta do czata GPT i ta praca jest kilka razy szybciej wykonana. A bez tego się naprawdę nie obędzie na YouTubie. To nie może być tylko tak, że wrzucicie sobie fajne wideo, ciach i to leci, no bo YouTube działa jak wyszukiwarka internetowa. To nie działa tak jak, no nie wiem, że po prostu wrzucicie fajny filmik i to się poniesie, no chyba, że to jest jakiś dziwny prank i viral i rozrywka, to się może i poniesie, ale jeżeli to jest coś biznesowego, coś takiego bardzo wiedzowego, no to tutaj te opisy i działania SEO takie pod wideo są mega, mega ważne. Co jeszcze? Na przykład tworzenie rolek. Wiem, że moje dziewczyny ode mnie z zespołu, jak tworzą różnego rodzaju, teraz mają jeszcze ich więcej tworzyć, rolki i shortsy, teraz będziemy więcej tworzyć na kanale Anna Pro, no to jest jakieś nowe narzędzie, które w ogóle dziewczyny w zeszłym tygodniu odkryły, które pozwala w automatyczny sposób wybrać z długiego, na przykład godzinnego wideo najfajniejsze fragmenty,
złoży z tego rolkę i praktycznie gotowca wam da. A nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował składać rolki, to zwykle wybieranie tych fragmentów, przycinanie tego co do sekundy jest mega czasochłonne, plus no, trzeba zwykle na taką rolkę, czy na takiego YouTube Shortsa wybrać taki jakiś pikowy moment, albo jakiś kontrowersyjny, albo jakieś specjalne zdanie, a niby te toole teraz robią to naprawdę bardzo dobrze. Nie, bo ja nie testowałam na razie, tylko mój zespół to testował, ale na pewno wcześniej też było parę narzędzi, które w tym pomagały, takie na przykład jak Descript, który już tak bym powiedziała automatycznie to tworzył, ale nadal trzeba było samemu to wybierać, plus Descript działa lepiej na angielski niż na polski, a teraz już niby są fajne toole na język polski. Jak sprawdzimy to z dziewczynami ode mnie z teamu, bo akurat dziewczyny ode mnie Marysia i Ania się tym zajmują, to na pewno wam też damy znać. I oczywiście jest jakiś tam początek, bo ja mogłabym to mnożyć, tego jest dużo więcej. Ja na razie podałam 3 rzeczy, czyli z jednej strony właśnie, jak powiedziałeś, treści SEO na stronę internetową, czyli i struktura strony, z drugiej strony wideo marketing, z trzeciej strony właśnie te shortsy, ale na przykład posty na LinkedInie, tak? No ja w tym momencie posty na LinkedInie tworzę tak, że tworzę draft, a potem mam gotowego prompta, który jest mega długi, ale który tak naprawdę przerabia mi ten mój post na bardziej złożony post, który nadal jest napisany w moim stylu, zawiera trochę więcej elementów, jest bardziej na przykład storytellingowy, bo wiecie, jak mam dobry dzień, to ja napiszę posta od ręki, ale jak jest godzina jakaś, wiecie, bardzo późna, a ja wiem, że jest coś, o czym powinnam w tym tygodniu napisać, no to o godzinie, tak jak dzisiaj, 22, no nie wycisnę z siebie coś mega kreatywnego, więc wystarczy, że napiszę szablon i dalej ChatGPT pisze za mnie, bo już mamy takiego fajnego prompta przygotowanego pod to. Ale to, dobra, to na tym na razie postawię przecinek, bo ja mogła o tym godzinę, musiałabym się więcej dowiedzieć, co to jest za branża, co to jest za aplikacja, czego dotyczy, kto jest personą przede wszystkim, więc to jest masa rzeczy, które można robić, więc po prostu jak ktoś z was potrzebuje takich rzeczy, to możecie sobie wskoczyć na konsultację ze mną, to podrzucę wam linka, konsultacja jest na tejże stronce, meet.annapro.pl i tutaj możecie sobie wybrać 2 rodzaje konsultacji. 30-minutowa jest bezpłatna, wchodzicie, schedulujecie sobie i gotowe, a 10-minutowa jest płatna i podkreślam to dlatego, ponieważ dzisiaj ktoś umówił płatną konsultację i nie przyszedł. Pozdrawiam serdecznie tego pana, który zarezerwował czas i nie przyszedł. Wisisz mi kawę, stary. Tak jakby wisisz mi kawę za to, że czekałam. Więc, ale tak, poza tym to się nadal wszyscy lubimy, wiadomo. Natomiast jeżeli potrzebujecie po prostu zderzyć jakieś pomysły, to te 30 minut w zupełności wystarczy. Dobra, bo ja się rozgadałam, to w takim razie pytania jeszcze jakieś. O, Michał pisał, jak tu wierzyć w posty w social media? No, słuchaj, nikt nie mówił, że social media, naprawdę. A tak na poważnie, to co ten przykład, który ja podawałam, to ja i tak piszę szablon posta, tak jak mówiłam, ja piszę szablon posta sama. Pierwsze elementy, pierwsze zdania, albo na przykład początki zdań są moje. No żeby to jednak było moje, plus napisane moim stylem, więc tam też na przykład w prompcie jest podany przykład, że dotychczasowe posty były pisane takim stylem, wzoruj się na tym stylu, tak? Więc no to musi być sprytnie napisane, rozsądnie, żeby to nie było nie było sztuczne po prostu, tylko żeby mimo wszystko wspierało naszą pracę i multiplikowało, a nie było jakąś dziwną, wygenerowaną rzeczą. Kuba, pytania jakieś, wnioski, cokolwiek. Ja myślę, że już jest taka godzina, majóweczka, że to pora kończyć, moi drodzy. Udało nam się stworzyć dzisiaj disco polo majówkowe. Uważam, że to duży sukces i pokazujemy, że jednak AI jest przydatny po to, żeby wyeliminować gwiazdy polskiej sceny muzycznej, disco polo i zastąpić AI. No dokładnie już, ale widzisz, rozgryźliśmy, tak jak pisaliście w komentarzach, rozgryźliśmy, dlaczego disco polo jest takie popularne, skąd to się wzięło. Oni wiedzieli o AI, zanim to było modne. Muri pyta, a jak potem czytasz to, jak często poprawiasz halucynacje? Zawsze coś poprawiam. To jeszcze nie było takiej sytuacji, że wygenerowałam post na LinkedIna i on się nadawał od razu. Zawsze coś poprawiam, tylko w zależności od tematyki i skomplikowania tej tematyki, czasami to jest tak, że ja muszę przeorać 50%, a czasami wystarczy 10-20%, tylko wiecie, to i tak jest nadal lepiej niż pisanie całego posta od zera, kiedy masz mózg wypruty po całym dniu i musisz coś stworzyć z niczego. Tak więc jak dla mnie i tak nawet jeżeli mam posta poprawić w 50%, to i tak jest oszczędność czasu. Natomiast to się już nie zdarza tak często, mam wrażenie, że te modele językowe i nasz prompt się poprawił, też modele językowe, tak jak wiemy, no tutaj wszystko jest doszkalane, więc to jest coraz lepiej, a im więcej mu nadam kontekstu, czyli na przykład jeżeli to jest kontynuacja jakiegoś wątku, czyli ja najpierw sobie z czatem rozmawiam o czymś tam,
spotykam, sama albo podrzucam mu jakieś linki, albo sama z nim o czymś rozmawiam, w jakimś temacie, który ma dotyczyć tego posta, a potem mówię mu, weź napisz mi takiego i takiego posta, tu masz prompta, jak post ma wyglądać, tu masz mój początek, to wtedy już tam jest bardzo, bardzo mało poprawiania. Czyli znowu tak, chain of thoughts, czyli kontynuowanie takiej rozmowy, kontynuowanie wymiany myśli z nim, a nie tylko one shot, tak? Żeby jednak to było kilka tych promptów. To działa dobrze w wielu przypadkach. Jeszcze raz? To zazwyczaj właśnie ta technika, o której mówisz, działa w bardzo wielu przypadkach. No tak, no dokładnie, tak jakby lepiej jest mu go naprowadzić i nakierować, niż tylko liczyć, że za pierwszym promptem coś wyjdzie, no dokładnie. Piotr pisał Zenon, chyba Martyniuk, tak? Czy jak to było? Wiedział, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, no tak, a propos. No i teraz jeszcze kluczowe pytanie, zły troll, który dzisiaj jest bardzo miłym trollem, pyta, kiedy premiera singla o ponurym żniwiarzu. Już niebawem na półkach sklepowych w Empiku. Nie no, chciałbym, ale to tak chyba nie działa. Ale na półkach sklepowych w Empiku nie mam pod ręką, ale na półkach sklepowych w Empiku jest mój artykuł. W Sprawnym Marketingu pojawił się artykuł mój i Anny Winczenko na temat, przepraszam Aniu, na temat promptowania, na temat technik promptowania. Więc to, co teraz mówię, właśnie chain of thoughts, czy one shot, czy zero shot, tego typu techniki promptowania pojawiły się w tym artykule. Więc jak będziecie przy okazji w Empiku, Sprawny Marketing, strona 66. Nie wiem, dlaczego dostałam taki dziwny numer, ale 66. Tam znajduje się nasz artykuł na temat technik promptowania. Polecamy. Polecamy, tak jest. A u góry serduszko macie, proszę bardzo, Sprawnego Marketingu. Nie pomylili sobie logotypu. Dokładnie, Sprawny Marketing to jest ta firma. No dobrze, to wysyłam wam link do magazynu Sprawny Marketing, a teraz Kuba, na zakończenie w takim razie, jakaś złota myśl, może być o ponurym żniwiarzu, może być o czymś innym, ale jakaś złota myśl tradycyjnie na nasze zakończenie naszego live'a musi być, więc proszę Kuba, scena jest twoja. Ponury żniwiarz przyjdzie po nas wszystkich w swoim czasie, ale to, co zrobimy do tego czasu, jest w naszych rękach. Proszę, to i tak trochę pozytywnie było. Dobrze. To jest motywujące. Nawet tak, nawet ciutkę motywujące. Dokładnie. No więc tym miłym akcentem myślę w takim razie, że będziemy kończyć dzisiejszego live'a. Dzięki wielkie za to, że wpadliście i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej.